Pokój dobro. Pokój dobro. Najpierw chcielibyśmy przeprosić wszystkich za 10 sekundę 3 minuty Zeszłego, poprzedniego odcinka. Tak, bo wiemy, że niektórzy Ponieśli straty materialne i duchowe. tak, i cielesne też, także przepraszamy. To pies Kajtek zastrzekał, nie żaden sabotaż sił demonicznych. No, Miał kilka swoich sekund i dobrze je wykorzystał. uwiecznił się. Miał parcie na szkło, niestety na szkło nie poszedł, ale w audio dość dobrze sobie poradził. Teraz tutaj jesteśmy, jakby nam się coś wydarzyło, po prostu siedzimy niedaleko kasztana. I jakbyśmy dostali... A, idzie Kajtek. Idzie pies Kajtek, ostrzegamy, nie wiem, no. Chodź Kajtuś troszkę. Tak, no. Spuścił głowę smutno mu. Że go nie widać. Nie no, pokażemy go wam na chwilkę chociaż. Kajtuś, To poczekaj. jest Kajtuś. Kajtuś, pokaż się, smutny pokaż się Kajtuś wszystkim. Kajtuś. No co piesku, taka gwiazda z ciebie. To jest właśnie on. Siła nieczysta naszych filmików. No dobra, ale wracamy do tematu. Tak ustawię tu mniej więcej. Ach, znowu to ustawianie. No. Takie te tematy widzę, że pociągają kolejne za sobą, tak jak mówiliśmy o zakochanym księdzu, potem było zakochanej kobiecie w księdzu, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o nieskromnym ubiorze kobiet i dostaliśmy dość ciekawe pytanie. Mówiło ono o ubiorze księży, to znaczy... Może nie to, że ubiór księży jest nieskromny. O, ja proszę bardzo, wyzywająco kaptur w dół zrobię. No proszę. Ale no, nie no, bo ja może nakreślę. no chodziło o to, że nakreślić to, bo to będzie ważne, żeby skreślić temat. Chodziło o to, że taka dziewczyna, kobieta, internautka napisała do nas spostrzeżenie, że kiedy zauważyła księdza ubranego po cywilnemu, bez sutanny, zaczęła na niego patrzeć jak na mężczyznę. Zaczęło jej się podobać, nie miał żadnych oznak tego, że jest księdzem. Dalej też, okazał się przystojny, prawda, bo elegancko ubrany. Tak, schludnie, elegancko. No i właśnie zrodziły się pytania, czy ksiądz tak może robić, nie? Bo jakaś kobieta może patrząc na niego od razu jakoś się angażować, coś. No mniej więcej tego dotyczył problem ubioru księży, nie? Skromnego, nieskromnego, eleganckiego. Oczywiście księża nieskromnie ubrani, no nie wiem, może ja mam za mały ogląd księży. Ja nie widziałem, nie spotkałem. Nieskromnie ubranego księdza, nie? Elegancko tak, to trzeba Ale przyznać. bardzo, A ja uważam, a niechlujnie też widziałem. A niechlujnie też, ale ja uważam, że powinni chodzić elegancko. Zresztą nawet my też mamy możliwość od czasu do czasu zdjąć habit, jeżeli są takie okoliczności, żeby no, czy poruszać się, czy gdzieś podróżować bez habitu, no to też staramy się chyba jakoś tak schludnie, elegancko ubrać, no bo no to tak się godzi, żeby człowiek elegancko wyglądał. Znaczy ja mam osobiście taki dylemat czasami, powiem szczerze, bo żeby się tak nie ubrać, żeby ktoś tam sobie jakoś się, nie wiem, przez sam sposób ubioru ktoś na tym, nie wiem, na mnie oko jakoś nie zwracał szczególnej uwagi na to. Ja mam taki, nie wiem, zastanawiam się czasami, przepraszam, tak patrzymy z boku, a tu kasztany lecą. Nie chcemy głowę dostać. No nie wiem, jak to do końca rozwiązać. Z drugiej strony, no, to są jakby dwie rzeczy, które były w tym mailu poruszone. Pierwsza sprawa to, no, czy ksiądz jest przystojny, czy nieprzystojny, to tak trochę średnio od niego zależne. No a myślę, że im przystojniejszy, tym lepiej, znaczy w tym sensie, że dba o siebie, tak, że no mówię, trzeba dbać o siebie i trzeba też o ten wygląd zewnętrzny dbać, troszczyć się, bo to jest świadectwo też i człowieczeństwa i... Ja spotkałem się z tym na przykład takie... No, takie dwa końce. Z jednej strony, no tak, to ksiądz, ty jesteś teraz księdzem, pracujesz z ludźmi, jesteś przedstawicielem ważnych wartości, to też trzeba, abyś był dobrze ubrany, abyś nie łaził w rozciągniętym swetrze, w jakiejś tam polarze ciągle, abyś też, no, aby ludzie widzieli, no właśnie, no, że jesteś księdzem, że dotykasz ważnych spraw i masz prawo i nawet obowiązek być elegancko ubrany, schludnie, czysto, no to wiadomo, natomiast inni mówili, a ty też tak to nie wypada, bo tak był ksiądz ubierany i tak dalej, bo ja myślę, że to jest oczywiście ta granica odnośnie kosztów, jakie się wydaje na rzeczy, no czy to są... Tak, to nie muszą być rzeczy z najwyższej półki, tak? Tak, żadne jakieś tam markowe specjalnie, no to wiadomo, jakieś, to jest chyba sprawa jasna, no, że buty jakie się nosi, to nie wiem, no to chyba nie kupuję tam, ale nie wiem, jakichś tam ciuchów od Armaniego, żeby nie nosić czy coś, no... No w każdym razie ja słyszałem też takie opinie osób świeckich, które mówią, że księża się niektórzy
duchowni, czy może i zakonnicy też, pewno tych osób nie wyłączamy, no ubierają tak, że no, prawda, są to rzeczy no, z takiej najwyższej półki. No i niektórych to może jakoś dotykać, prawda, że no z jednej strony no, mówi się o tym skromnym życiu, o tym ubóstwie, a jak patrzą na to, co noszą ubrane osoby duchowne, no to się zastanawiają. Z drugiej strony można powiedzieć tak, no nikt nie wie, czy ktoś tego płaszcza eleganckiego, czy jakiejś bluzki, jakiegoś swetra nie dostał w prezencie, prawda? Ja nawet miałem taką... No właśnie, bo to są różne sytuacje, że kogoś widzę w eleganckim swetrze, tak, z metką, prawda, firmową i powiem, ale sobie kupił, a może nie, może dostał w prezencie pod choinkę na przykład. Ja miałem kiedyś taki przypadek. Prezent? Nie, w odzieży używanej. Znajomi mieli sklep z odzieżą używaną i dostałem sweterek. Długo nie wiedziałem w ogóle, co ja za sweter noszę, bo faktycznie od Armaniego, ale poszedł do najgorszej roboty. Nawet nie wiedziałem, co to jest. Znaczy ja myślę tak, żeby gdzieś... Zresztą ja pamiętam, w zeszłym roku jak uczyłem w szkole, właśnie w klasie maturalnej, jedna dziewczyna mówi, że no lubi jak jest ksiądz elegancko ubrany, jak ma garnitur, tą kamizelkę, koszulę elegancką, bo jest w końcu księdzem, więc też powinien jakoś... No, pewnie tu chodzi o środek jakiś, nie? Żeby tak z jednej strony ten strój oczywiście nie raził za bardzo po oczach, że teraz ja się tak ubieram, że nikogo nie jest tak stać dookoła, aby mnie się w ten sposób ubrał, żeby to nie było no właśnie jakaś taka już ekstrawagancja w tym stroju włącznie, by podkreślać no właśnie nie wiem co, a z drugiej strony ten strój jednak musi być schludny, wiecie, bo może być elegancko ubranym i skromnie jednocześnie. Ale bo tam jeszcze w tym mailu była taka jedna fajna sugestia, a mianowicie, żeby nawet kapłan, jeżeli jest w stroju świeckim, tym bardzo eleganckim, żeby nosił jakieś oznaki, które dają jakiś sygnał, że no, jest to osoba duchowna. Niech to będzie krzyżyk, prawda? W naszym przypadku franciszkanów będzie to tałka, a więc jakaś oznaka, jakiś symbol religijny, który no właśnie by tak wskazywał. No to jest ktoś inny, tak w sensie takim, czy to osoba duchowna, czy zakonnik. Wielu księży tak chodzi właśnie, jeżeli chodzą w sweterkach po świecku ubrani, nawet jeżeli nie mają koloratki, no to gdzieś tam właśnie mają przypięty zawsze krzyżyk. No. On ja staram się identyfikuje. A czasami zapomnę się przepiąć. Tałki. No. A to staram się. To jest nawet wymóg u nas przez Tak, no jakaś oznaka być powinna, prawda? No, to tak tyle. Napiszcie swoje tam skojarzenia, komentarze. Natomiast no prawdą jest to również, to co dużo mówić, że czasami ksiądz jak chodzi bez stroju duchownego i jest no, elegancko ubrany, no że się może podobać jakimś kobietom. To już nie jego wina. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o jakąś skromność stroju, o ekstrawagancję, o marki, jakie się nosi, no to tu jest potrzebna duża roztropność, nie? Żeby też... I to słuchajcie, teraz to jest strój, ale dwa też jest sposób zachowania się, nie? Tak. Żeby też ksiądz ze swoim właśnie, żeby w momencie, kiedy nagle jest żeby się bez stroju duchownego, Aha. żeby się nie okazało, że nagle, że też jednocześnie jest to przyzwolenie na jakieś prowokacyjne zachowanie z jego strony, no tak, że ktoś z boku jak pomyśli, no to popatrzy. No i ubiór, myślę, i nasze zachowanie, i nasze słowa, nasz sposób wyrażania się, relacji do innych ludzi, on powinien no, charakteryzować nas jako osoby duchowne, tak? W sensie, gdy to są osoby duchowne. Tak, i bardzo w ogóle dzięki serdecznie za te pytania, bo to są jakieś dla nas też ważne, że wiemy, jak nas postrzegacie, jakie macie wymagania, wątpliwości z nami związane. Myślę, że każdy z nas też by chciał, aby znak tego, kim jesteśmy, był czytelny dla Was, bo dla nas też jest to ważne. A z drugiej strony, no tak jak te pytania też odzwierciedlają, no szukamy jakiejś normalności w tym wszystkim, nie? Żeby też nie popaść w taką skrajność, że ksiądz to taki manekin, ruchomy manekin po prostu, nie? Za Bez emocji, bez uczuć, prawda? Pokój dobro.